Mam 87 lat. Mówiąc o tym wieku, nie mam na myśli liczby, ale ciężar. Ludzi, których zostawiłem za sobą, głosy, które uciszyłem, wspomnienia, o których nikt już nie wspomina. Pogrzebałem swoją żonę. Moi przyjaciele jeden po drugim odeszli w ciszę. Nawet moi wrogowie zniknęli. I w końcu zostawiłem za sobą tego młodego, niespokojnego mężczyznę, który martwił się tym, co ludzie o mnie myślą. Czuję się, jakbym stał na krawędzi przepaści. Widzę jej dno. Nie zostało mi dużo czasu i zanim spadnę w przepaść, muszę się odwrócić i opowiedzieć wam, tym, którzy nadal żyją, o tym, co widziałem. Bo żyjecie w kłamstwie. Żyjecie w błędnym przekonaniu, że czas nigdy się nie skończy. Traktujecie swoje dni jak coś taniego, jakbyście mieli w banku nieograniczone zasoby. Proszę mnie teraz uważnie wysłuchać. Opowiem wam o najgorszych, ale znaczących dniach mojego życia. Pewnego dnia wszyscy umrzemy. Wiecie o tym, prawda? Wiecie to w teorii, jako wiedza intelektualna. Nie, tylko wydaje wam się, że wiecie. Tak naprawdę nie wiecie. Nie czujecie na szyi chłodu zimnego stali. Gdybyście czuli, nie żyliście tak, jak żyjecie teraz. W takim razie opowiem wam o moim bracie, który zmarł w nieoczekiwanym momencie. Nazywał się Jan. Kiedy Jan był mały, miał znacznie lepsze oceny w szkole niż ja. Mój ojciec był stolarzem i miał mały warsztat. Jan był bardzo inteligentny i w wielu dziedzinach, w tym w stolarstwie, był ode mnie znacznie lepszy i bardziej utalentowany. Był rok 1975. Kiedy osiągnęliśmy wiek 30 lat, otworzył duży warsztat i stworzył markę. Stał się bogatszy ode mnie. Pewnej nocy piliśmy alkohol, świętując podpisanie przez niego nowej, dużej umowy biznesowej. Paląc kubańskie cygaro, usiadł w skórzanym fotelu, spojrzał na mnie i powiedział: Tadeusz, jeszcze 5 lat. Taka jest strategia. Będę pracował jeszcze przez 5 lat. Osiągnę swój cel. Potem skończę pracę i zabiorę Halinę do Szwajcarii. Tam nauczę się malować i zacznę nowe życie. Jan miał plan. Miał mapę drogową. 3 dni po uroczystości Jan wyszedł z biurowca, aby się ze mną spotkać. Złapał się za klatkę piersiową i upadł na chodnik, nie zdając sobie sprawy, że upadł. Mój brat miał przed moimi oczami ciężki zawał serca. Miał 37 lat. Nigdy nie pojechał do Szwajcarii. Nigdy nie malował. Stojąc nad jego trumną, w najbardziej bolesny sposób zrozumiałem ten błąd. Nie chodziło o to, że Jan umarł. Wszyscy umieramy. Chodziło o to, że Jan spędził całe życie, ciągle odkładając wszystko, co chciał zrobić. Postrzegał swoje życie jako poczekalnię na lepszą przyszłość, która nigdy nie nadeszła. Najbardziej bolesne było to, że tydzień później poszedłem do jego biura i opróżniłem jego biurko. Kalendarz na najbliższe 6 miesięcy był pełen. Skrzynka odbiorcza była pełna pilnych wiadomości. Świat nie zatrzymał się, ponieważ Jan umarł. Firma znalazła jego następcę w ciągu 2 tygodni. Klienci zapomnieli o nim w ciągu roku. A teraz, patrząc na ciebie, widzę mojego brata. Powtarzasz sobie to samo kłamstwo. Będę szczęśliwy, gdy dostanę awans. Wyjadę w podróż, gdy dzieci dorosną. Wybaczę mojemu bratu, gdy mnie przeprosi. Powiem ci surową prawdę 87-letniego mężczyzny. Nie ma czegoś takiego jak zrobię to później. Jest tylko teraz. A jeśli zamieniasz teraz na później, nie ma żadnej gwarancji. To jak postawienie najgorszego zakładu w historii hazardu. Porozmawiajmy trochę o twoim życiu. Patrzę na ciebie i twoje otoczenie. Macie obsesję na punkcie gromadzenia rzeczy. Kupujecie rzeczy, których nie potrzebujecie, za pieniądze, których nie macie, aby zaimponować ludziom, których nie lubicie. Obecnie mieszkam w małym pokoju. Mam łóżko, mam krzesło, mam zdjęcie mojej żony. Kiedyś miałem duży dom, miałem luksusowe samochody, miałem garaż pełen zabawek. I mówię ci, że ponieważ koniec jest z góry przesądzony, żadna z tych rzeczy nie ma żadnej wartości. Byłem na wielu pogrzebach. Nigdy, ani razu nie widziałem za karawanem przyczepy U-Haul. Kiedy umrzesz,
twoje dzieci zaproszą do domu nieznajomego, który wyrzuci 90% twoich cennych rzeczy do kontenera na śmieci. Pozostałe 10% sprzedadzą za grosze na wyprzedaży garażowej. Taka jest suma twojego materializmu. Przyszłe śmieci. Dlaczego więc tak się poniżasz i kupujesz te rzeczy? Dlaczego pracujesz 60 godzin tygodniowo, tracąc dzieciństwo swojej córki, stojąc w korkach? To szaleństwo. I nie zdasz sobie sprawy, że to szaleństwo, dopóki nie znajdziesz się w mojej sytuacji. A wtedy będzie już za późno, aby zwrócić produkt. Opowiem ci o wielkim zwycięstwie. Był rok 1984. Zdobyłem nagrodę dla biznesmena roku w moim mieście. Wielka uczta, smokingi. Wyszedłem na podium. Ludzie klaskali. Czułem się jak Bóg. Czułem się, jakbym wygrał mecz. Tej nocy wróciłem do domu z nagrodą w ręku. Światła były zgaszone. Moja żona Zofia spała. Moje dzieci spały. Siedziałem sam przy kuchennym stole, popijając whisky i patrząc na ten kawałek szkła. I zauważyłem, że oklaski ucichły. Ludzie przy kolacji nie zwracali na mnie uwagi. Interesowało ich tylko to, co mogę dla nich zrobić. A ludzie na piętrze, ludzie, którzy naprawdę mnie kochali, przez miesiące zaniedbywałem ich, aby zdobyć ten kawałek szkła. Zostaję w biurze do późna, przez co opuszczam mecze uniwersyteckie mojego syna. Opuszczam rocznicową kolację, aby sfinalizować fuzję. Po co? Ten puchar leży teraz gdzieś w piwnicy, w pudełku. Nie wiem nawet, gdzie dokładnie. Ale pamiętam smutne spojrzenie mojej żony, kiedy powiedziałem jej, że nie przyjdę na kolację. To pozostało. Myślisz, że twoja kariera jest twoim dziedzictwem? Nie jest. To transakcja. Sprzedajesz godziny swojego życia. Godziny, których nigdy nie odzyskasz, aby budować zamek dla kogoś innego. Gdybyś umarł dzisiaj, informacja o tym pojawiłaby się w internecie przed ogłoszeniem twojej śmierci. Cześć dla twojej kariery w świątyni. Ona cię nie pokocha. Nie będzie trzymać cię za rękę, gdy zgasną światła. Co więc ma znaczenie? Jeśli pieniądze są fałszywe, kariera pułapką, a wszystko inne śmieciem, co pozostaje? Powiem ci. Jedyne, co ci pozostaje, to rzeczy, które dałeś. Miłość, którą dałeś, czas, który poświęciłeś, więzi, które nawiązałeś. Siedzę na tym krześle i nie rozmyślam nad moimi umowami biznesowymi. Wciąż wspominam niedzielne poranki spędzone z Zofią. Wciąż wspominam śmiech mojego syna, gdy miał 2 lata. Wciąż wspominam moment, w którym pomogłem nieznajomemu wydostać samochód z zaspy śnieżnej. To jedyne bogactwo, jakie istnieje. Oto wyzwanie dla ciebie. Oto strategia bez bzdur na resztę twojego życia. Po pierwsze, zabij swoje ego. Bardzo boisz się wyglądać głupio. Nie podejmujesz ryzyka. Nie zakładacie własnej firmy. Nie zapraszacie dziewczyn na randki. Dlaczego? Bo boicie się, co pomyślą. Uwolnię was. Nikt was nie obserwuje. Każdy jest zajęty własnymi problemami. Tylko w waszej głowie jesteście głównymi bohaterami. Dla innych jesteście tylko szumem w tle. Przestańcie się paraliżować strachem przed oceną innych. Ich osądy zgniją wraz z nimi pod ziemią. Po drugie, rób wszystko po raz ostatni. Kiedy robisz coś, cokolwiek by to nie było, przypominaj sobie, że pewnego dnia zrobisz to po raz ostatni. Pewnego dnia po raz ostatni weźmiesz swoje dziecko na ręce. Pewnego dnia po raz ostatni pocałujesz swoją żonę. Pewnego dnia po raz ostatni wypijesz filiżankę kawy. Nie wiesz, kiedy nadejdzie ten dzień. Może to być za 5 lat. Może to być dzisiaj. Jeśli będziesz żyć z tą świadomością, nigdy więcej nie będziesz lekceważyć żadnej chwili. Będziesz cieszyć się smakiem kawy. Będziesz nieco dłużej się przytulać. Po trzecie, obudź się. Mam 87 lat. Boli mnie plecy. Mam zamglony wzrok. Ale ty masz złoty bilet. Jesteś zdrowy. Masz młodość. A ty marnujesz ją, przeglądając telefon. Odurzasz się. Przestań. Wyjdź na zewnątrz. Poczuj wiatr. Spójrz w niebo. Zadzwoń do swojej mamy. Wybacz swoim wrogom. Nie dla nich, ale dlatego, że nie masz już czasu, żeby nosić ciężar nienawiści. Wszyscy umrzemy. To jedyna pewna rzecz, jaką mamy.
Ale większość ludzi tak naprawdę nie żyje. Po prostu istnieją. Pozostają bezpieczni, pozostają spokojni, a potem umierają. Nie bądź taki jak mój brat Jan. Nie czekaj na 5-letni plan. Jedz dobre posiłki. Kup bilet lotniczy, kochaj swoją rodzinę, kochaj swoich przyjaciół. Traktuj ludzi dobrze, spędzaj dużo czasu z osobami, które kochasz. Przychodzisz na ten świat tylko raz i jeśli nie chcesz, aby ten film miał zły koniec, wyciągnij wnioski z tego, co powiedziałem. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Może masz 20, może 40, a może jesteś w moim wieku. Wyślij ten filmik swoim bliskim, aby oni również wyciągnęli z niego wnioski. Na tym kanale będą pojawiać się kolejne prawdziwe historie, więc zasubskrybuj go, aby skorzystać z ich doświadczeń. Po obejrzeniu tego filmiku zrób coś, co uszczęśliwi Twoich bliskich i napisz o tym w komentarzach.